Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszkaniec ma własny dom. Szczęśliwie wróciłem z wyprawy i zdobyłem naprawdę masę przedmiotów do dekoracji i całej reszty innych rzeczy, także będzie z czego robić. Pora w takim razie rozpocząć kolejny projekt, czyli dzielnicę świerkową. Ostatnio zapytałem mieszkańców, jakich drzew świerkowych użyć. Czy tych większych, czy tych mniejszych? No i w sumie mieszkańcy prawie że jednogłośnie, a przynajmniej przegłosowane to zostało, że najlepszym sposobem będzie użyć stylu mieszanego. I w sumie od początku trochę się nad tym zastanawiałem i nie jest to głupi pomysł, jest to bardzo fajny pomysł, także na pewno go wykorzystam. Fajnie, że jesteśmy tutaj zgodni z mieszkańcami. Oczywiście nadal będę starał się, żeby te drzewa wyrosły trochę ładniejsze niż takie o wielkie słupki z koroną na górze, żeby to jakoś mniej więcej wyglądało. Tak czy siak wyznaczyłem sobie już tutaj mniej więcej teren na tą dzielnicę. Gdzieś dotąd ją poprowadzę, raczej dalej jej prowadzić nie będę, no bo tutaj też fajnie mi się to kończy w tym oto miejscu, chociaż myślałem, żeby tutaj zrobić jakąś taką zatoczkę małą albo coś w tym stylu, ale jeszcze nad tym pomyślę kiedy indziej, oczywiście jak wypełnię ten cały tutaj teren. No tutaj zostawiam sobie margines taki na jakieś takie dodatkowe rzeczy do tego przedmieścia, może coś nowego, może jakieś inne przedmieście, jakąś inną dzielnicę, a może centrum tu jeszcze trochę bardziej poprowadzę, a może po prostu jakieś przejście. Jeszcze nie wiem, tak czy siak ten teren na razie zostaje pusty, a muszę skupić się na tym. No i nie będzie to łatwe zadanie ogólnie, no bo będę musiał tutaj na pewno wyrównać sobie ten teren, no i dużą rolę będzie grał sam w ogóle teren, no bo będą jakieś pagórki, jakieś górki, jakieś takie ścieżki między pagórkami, no wyobrażam to sobie jak jakąś taką fajną dolinę, coś w tym stylu, no zobaczę jeszcze jak to wyjdzie, tak czy siak na pewno będę miał z tym trochę kłopotu, no bo w organizację terenu to ja nie jestem zbyt dobry, szczególnie jeżeli chodzi o teksturowanie tego terenu, dlatego do tej pory wszystko praktycznie było na płaskim terenie, ale dosyć tego płaskiego terenu. Pora zrobić naprawdę coś pięknego, jakiś taki fajny naprawdę teren. Mam nadzieję, że przede wszystkim to jakoś będzie wyglądało i pasowało do tej tutaj dzielnicy kwitnącej wiśni, no i do tego przedmieścia tutaj. No i zastanawiam się, co z tym dębem zrobić w sumie, czy jego tu później zostawić, czy nie. W sumie tak go tutaj oznaczyłem jako kwadratowy dąb pod ochroną, ale czy on jest tu potrzebny? Może tak, może zrobię z tego jakiś tutaj mały park, nie wiem. Tak czy siak nie na tym się teraz skupiamy się na dzielnicy świerkowej. Na pewno czeka mnie sporo kopania ziemi i zastanawiam się skąd ją już brać, no bo po tamtej stronie ogólnie, no to mam jeszcze za kościołem taki kawałek ziemi do kopania i całej reszty materiałów, kamienia i tak dalej, ale mam trochę na to inny plan, jeżeli chodzi o tamten kawałek, żeby zrobić takie stopniowanie, tak bym to może ujął, ale myślę, że tym akurat będę martwił się później. Najważniejsze to jest teraz pozyskanie materiałów na tą dzielnicę świerkową, a potem dopiero zastanawianie się skąd wytrzasnę materiały na tamto tam. Także to akurat najmniejszy kłopot. No i zdobyłem też trochę mączki kostnej, także będę musiał te drzewa tutaj w końcu dokarmić, żeby wyrosły i żeby ten tutaj plac miał jakiś sens. No i ostatnio też pytałem, czy lepiej zostawić tutaj takie drzewko, czy jednak lepiej, żeby tego drzewka tutaj przed tym tutaj mniejszym skrawkiem nie było. No i finalnie zgodzę się chyba z jednym z mieszkańców, że albo bez tego drzewka, albo jeszcze właśnie taki pomysł na krzaczek, czyli trochę tej oto wielkości, a może trochę mniejszy krzaczek, no bo tutaj w sumie na płot mi nachodzi, więc może trochę mniejszy faktycznie, ale taki krzaczek z liści, w sensie taką samą budowę jak to, taka sama bryła, ale właśnie na ziemi, jako po prostu krzaczek. Coś na zasadzie jak tutaj mi wszędzie rosną te krzaczki takie, które zawsze wycinałem. No może faktycznie miałoby to sens. Czemu nie? Nie jest to głupi pomysł, jest to na pewno lepszy pomysł niż te drzewko tutaj faktycznie, no bo i tak tutaj będzie sporo drzew tych azaliowych, także tam to raczej nie ma sensu. Zastanawiam się jeszcze, jakie konkretnie budynki umieścić w tej świerkowej dzielnicy. W sensie, no na pewno domy, ile ich tam powstanie, nie wiem, bo może wyjść tak, że będzie ich naprawdę mało. Z racji tego, że no główną właśnie rolę będzie grał teren, więc może on mi trochę utrudniać później
później budowę. Tak czy siak też pytanie w sumie do mieszkańców, jakie tutaj można by było dodać takie budowle, ale nie takie tylko domy, ale właśnie jakieś może użytkowe, a może jakiś pomysł na jakiś ciekawy teren. Ja bym na pewno widział gdzieś tutaj na środku taki plac, powiedzmy, takie skrzyżowanie, takie rondo, może coś w tym stylu, że stamtąd by się gdzieś przechodziło, tu byłby taki placyk, no i taka rozdrożnia na różne kierunki tej tutaj dzielnicy, gdzieś pomiędzy właśnie takimi pagórkami i tak dalej. Właśnie może na tym środku jakieś takie ławeczki, jakieś ognisko, żeby tak było trochę leśnie, coś w tym stylu. Tak czy siak, w razie czego każdy pomysł przyjmę, a ja się tymczasem zabieram za wyrównanie tego terenu, a potem myślenie, jak te pagórki poustawiać. W ogóle po przekopaniu już kawałka ziemi zorientowałem się, że ja nie chcę robić tego terenu ze zwykłej ziemi, więc trochę smutno i potrzebuję tej ziemi takiej spod świerku, tej takiej brązowej trochę, więc tym będę jednak to wypełniał, a do tego potrzebowałem nowej łopaty, no i zrobiłem łopatę, gdzie mam jedwabny dotyk, żeby wykopać tą ziemię, no i dodałem sobie przy okazji wydajność na 5, bo czemu nie, żeby było szybciej. Powiem szczerze, Boże, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Przecież to jest jedno dotknięcie i cała ta ziemia jest wykopana. To jest takie szybkie teraz i przyjemne, że to jest coś pięknego. Tylko będę musiał jak zwykle czekać, aż mi świerki wyrosną, żeby tą ziemię wykopać. Jeszcze mam trochę zapasu tam po prawej stronie centrum, po starych świerkach, no ale dużo tego nie ma, także będzie trzeba czekać, a jest wiosna niestety, więc jeszcze lato i dopiero wtedy jest jesień i dopiero wtedy będą te świerki rosły bardzo szybko. W sumie swoją drogą to ja się może właśnie na jesień wyrobię w ogóle z tym terenem, żeby już powoli tutaj sadzić drzewa i budować to. Nie głupie. Wyrównałem już cały teren pod budowę, więc jest on przygotowany, no i ogólnie to jestem głupi totalnie. Na początku tutaj było o jedną kratkę w dół i postanowiłem sadzić na tamtej kratce te drzewa duże świerkowe, żeby wykopywać tą ziemię tutaj, żeby ją kłaść o kratkę wyżej. Nawet do tego zrobiłem specjalnie łopatę. I to jest totalnie głupie, bo mogłem po prostu użyć ziemi i ułożyć tą jedną kratkę tutaj na górze i na tej sadzić drzewa i byłoby po sprawie, a tak jestem praktycznie dzień w plecy, jak nie 2. Także no nie popisałem się tutaj jakimś świetnym planem budowy, ale no już jest. W sensie jest wszystko zrobione. Teraz będzie trzeba temu dodać tylko jakieś pagórki, jakieś dołki i inne takie rzeczy. No i tak pomyślałem, że ogólnie zacznę od tych jeziorek małych, bo to będzie taki fajny punkt wyjścia, bo ja chyba dookoła każdego jeziorka, a przynajmniej gdzieś z jednej strony, będę chciał mieć ścieżkę, żeby ona tak po prostu sobie szła i na przykład, w tym miejscu to by szła tylko tutaj, a tutaj byłaby strefa zieleni, coś w tym stylu, jakieś takie drzewka, krzaki i tego typu rzeczy. Tu by szła ta ścieżka sobie powiedzmy tutaj, do tej dzielnicy. Tutaj na razie sobie zostawiłem taką dziurę, bo na końcu dopiero będę to jakoś sensownie łączył, żeby to miało ręce i nogi. No i tutaj na przykład też jakaś taka ścieżka, powiedzmy, nie wiem, odtąd tutaj i tu byłby jakiś domek czy coś, w sensie tu i tu po prostu byłaby ścieżka. Albo posadziłbym tutaj drzewa, żeby ten murek trochę zasłonić, no i żeby było takie przejście, czyli tu drzewa, powiedzmy małe, duże, nie wiem w sumie i tutaj właśnie ścieżka gdzieś, nie wiem, tu dotąd i tu byłby jakiś na przykład domek albo coś w tym stylu. No więc jakoś tak, a dookoła właśnie każdego jeziorka, a raczej przynajmniej gdzieś w pobliżu mieć jakąś właśnie ścieżkę. Tutaj to zostawię, takie połączenie w sumie wyszło śmieszne. Tak naturalnie to wygląda, tam jakiegoś krzaka posadzę i tyle w sumie. I myślę, że właśnie rozpoczęcie tego od tych jeziorek to będzie dobry pomysł, także ja się tu muszę wypakować z całym sprzętem i można działać. No i teraz tak, gdzieś tutaj widziałbym jakąś kładkę taką lekko wystającą do przodu. Nie wiem czy tu, ale wydaje mi się, że tutaj chyba będzie lepiej, ale to w sumie jeszcze zobaczę, bo nie wiem jak długa będzie ta kładka. No i załóżmy, że zrobię to z tych klap, tylko ja nie wiem czy one nie będą mi tak śmiesznie dziwnie opadały, więc muszę to przetestować przede wszystkim. Załóżmy, że coś w tym stylu, czyli
teraz tak. Będę chyba potrzebował pomocniczych bloków. Mam ja jakieś? Dobra, żwir to mi się raczej nie nada do tego, ale mech już jak najbardziej. I teraz zrobiłbym w sumie... Tutaj bym zrobił takie mniejsze, w sensie powiedzmy... Ale ja bym chciał chyba teraz w drugą stronę, no. O, powiedzmy coś w tym stylu, nie? Teraz na przykład skręcałoby w tą stronę. O, coś w tym stylu, nie? W sensie coś takiego, tylko czy to miałoby jakiś większy sens? Czy jak ja potem będę chodził, no tak trochę niefajnie to wygląda, tak mi się wydaje. Jak się potem tak chodzi i te klapy tak wariują. No, nie będzie to przyjemne. W sensie fajne zastosowanie z klap, ale jakoś tak, nie wiem, no jak patrzę tak, no to nie widzę tego. Ale no, to te klapy są zawsze jakieś takie dziwne, zwariowane, więc w sumie chyba jednak nie. A może by po prostu zrobić z tych takich półpłytek, czy coś w tym stylu, czyli na przykład by było tak i jeszcze dwie. W sumie fajne, no nie głupie, czyli można by było w sumie coś takiego zastosować. Tutaj na przykład zrobiłbym jeszcze podwyższenie, no, żeby z bloku ziemi, w sensie to by wtedy tak mniej więcej wyglądało i by się tak powiedzmy schodziło, taki schodek. No, teraz to nabiera sensu, okej. W ogóle jak ja tutaj operuję, to ja muszę sobie łopatę podmienić, bo czasem niechcący trafię na tą ziemię tutaj i później znowu będę musiał sadzić wszystkie drzewa. Dobra, czyli to mamy załatwione i czy to tutaj pasuje? Myślę, że tak, spoko, to można w sumie usunąć, czemu by nie? I tutaj by to tak zostawić. Tutaj mogłoby być w sumie podwyższenie i tak, no jak tutaj byłoby te podwyższenie, no to tutaj zrobiłbym na przykład płotek. W sensie tutaj byłby płotek na lampkę. Czy to miałoby sens w sumie, że tak wysoko? Nie, to nie ma sensu, to jest za wysoko, nie pasuje mi do tego pomostu tutaj. Na tym bloku tutaj musiałbym to postawić. O, tak, teraz to wygląda ok, no, podoba mi się, nie powiem. O, i jeszcze mam jeden pomysł w sumie. Tutaj postawiłbym beczkę. Czemu nie? Fajnie by to wyglądało, nie? Czy nie? No spoko, tej beczki i tak praktycznie nie widać. Fajnie, można tam coś schować na przykład. Dobra, to pomost mam z głowy w sumie i teraz tak, ja bym tutaj ogólnie widział gdzieś jeszcze oczywiście drzewa i tak trochę pomyślałem, że tutaj przy tych jeziorkach, przy brzegu na przykład jakbym jakieś drzewa układał, to robiłbym takie te mniejsze świerki, a dopiero gdzieś tutaj w głąb robiłbym takie duże, czyli byłoby takie w sumie przejście od tego jeziorka, że drzewo małe i potem jakieś tam wysokie, nie? Coś w tym stylu. Żeby nie dawać samych wysokich tutaj i w ogóle, żeby nie dawać tutaj wysokich, żeby to tworzyło takie oczko z góry w sensie, coś w tym stylu. Nie wiem, czy to ma sens, to co mówię, ale jakoś tak, no jakoś tak. Takie małe drzewka tutaj dookoła, a tutaj dopiero gdzieś jakieś duże. Więc trzeba to tutaj trochę zasadzić, bo ja też potrzebuję wtedy wiedzieć, jak poprowadzić ścieżkę. I teraz tak, z racji tego, że tutaj jest to podwyższenie, to pytanie, czy ja tutaj gdzieś jakieś będę chciał dalej podwyższenie, ale może zróbmy tak niestandardowo. Posadźmy tutaj drzewo, tu chyba będzie ok, nie? Nie najdzie mi na to za bardzo. I tutaj już bym zasadził gdzieś drzewo wyżej. Tam jakiś pagórek chyba bym zrobił, chociaż tam jest te drugie jeziorko i czy ja tutaj będę chciał przejście jakieś? W sumie mogłoby być tutaj przejście jakieś, no, bo tutaj jest takie skupisko w sumie tych jeziorek, więc tu jakieś takie przejście, tu już bym olał kompletnie, w sensie jedynie drzewa, coś w tym stylu. Tu bym zahaczył o to, tam już bym nie robił, więc tam by była jakaś górka. Tu bym w sumie mógł jakąś górkę zmieścić, albo tak na zasadzie, że tu by była jakaś taka górka, powiedzmy, tu jakaś taka górka, załóżmy, i tu byłby taki spocik, takie małe miejsce, gdzie można sobie tutaj, nie wiem, usiąść, schować się, coś w tym stylu. Nie głupie, nie? Tak by to jakoś wyglądało. Dobra, ale ja to sobie idę w takim razie nakopać tej ziemi tam z centrum, bo muszę robić pagórki. W ogóle jak tak się przechadzam teraz po tym centrum w tej i we w te, żeby coś tam wykopać albo coś zrobić, ja powiem szczerze, niedługo to ja się tutaj zgubię w ogóle i nie będę wiedział, którędy iść. Już teraz jak tak biegłem po tą ziemię, a dawno tutaj w tym zakątku nie byłem, to tak biegnę, wszedłem tutaj, mówię, gdzie ja w ogóle jestem?
to za miejsce? Zapomniałem w ogóle, że wybudowałem jakąś dodatkową dzielnicę czerwonych latarni i się zdziwiłem. Ale fajnie, bo o to właśnie chodzi w mieście. Tak ma być, że jak się chodzi, to można się zgubić. Dobra, będę trochę cwany i tam, gdzie będę robił podwyższenie, to tą ziemię spod spodu wykopię, położę na górę, no bo zaoszczędzę sobie materiałów i roboty przede wszystkim, tym bardziej po tej wtopie na początku i zastąpię to zwykłą ziemią po prostu, więc pójdzie szybciej. Tylko teraz jak ja bym chciał te podwyższenie? Tutaj tą linię brzegową bym jakoś chciał zostawić i dokąd ja w ogóle chcę te podwyższenie tutaj? Może bardziej w tę stronę, tutaj, wow, za duża dziura. Tu bym chyba zrobił jakieś miejsce na drzewo, właśnie ja muszę myśleć o miejscu na drzewo, to nie, to tak nie może być. Chociaż nie, bo tutaj chciałem na podwyższeniu drzewo, nie? Co ja robię w ogóle ze swoim życiem, to tak nie może być. Dobra, na razie sobie to zabudujmy ten kawałek i zobaczmy jak to będzie wyglądało na ten moment. Ja tutaj chciałem to drzewo, czy tu bardziej? Tak, tu, w tym miejscu, muszę już sobie je tutaj posadzić, bo później zapomnę. Czyli jakoś trzeba założyć, że tu na pewno wykopię ziemię, no bo tu będzie ścieżka, nie? Na ścieżkę ja potrzebuję jednak kawałka. O, to było pusto? No, jakaś dziura, no. Więc tu gdzieś mniej więcej, no fajnie by to wyszło, fajnie. W ogóle gdzie ja bym chciał postawić pierwszy dom? To jest dobre pytanie w sumie. Ale dobra, mniejsza o to na razie. Tu chciałbym, żeby jednak była taka kratka odstępu, więc coś w tym stylu. Te łopaty są strasznie mocne z tą wydajnością i nie wiem, czy to był w ogóle dobry pomysł, bo niechcący czasami rozwalam więcej niż bym chciał i później muszę to odbudowywać i taka zabawa bez sensu. No ale dobra, no to by było tak, że tutaj się schodzi, tu się wchodzi i byłoby git. I tu musi mi drzewo wyrosnąć i tutaj byłoby zejście w sumie na dół, nie? Jakoś, czyli gdzieś, nie wiem, tutaj. No dobra, tak czy siak poczekam, aż to drzewo wyrośnie, zobaczę, co się stanie. W ogóle właśnie, kolejna wtopa, o której zapomniałem. Ja myślałem, że świerki najszybciej rosną tylko w jesień. Nie wiem czemu. Nie mam zielonego pojęcia, co mi się z tym ubzdurało. Okazało się, że nie, że one rosną w wiosnę, jesień i zimę. Tylko w lato nie. Ja jak głupi bym czekał naprawdę do jesieni, żeby sadzić te świerki. W sumie zawsze czekam. Chociaż i tak wydaje mi się, że w jesień one jednak troszkę szybciej rosną niż w pozostałe pory roku. No bo tam pamiętam, że jak była jesień i robiłem sobie właśnie świerki na drewno, to one dosłownie sadziłem i już rosły. A teraz właśnie tak jakoś jeszcze tutaj sobie stoją i czekają, nie wiadomo na co, także może ma to trochę sensu. Może aż taki głupi nie byłem, że tak to ujmę. W ogóle ja pójdę po latarenkę, bo tu ciemno, a gdzieś jakąś miałem chyba właśnie. A i tak czekam na te świerki. Swoją drogą to plan budowy będzie trochę inny niż zwykle, no bo będę trochę dekorował na bieżąco. W sensie nie tak wszystko od razu, no bo na przykład jezioro to ja sobie tam później udekoruję, gdzieś tam na końcu albo gdzieś w połowie, nie wiem, jak już całą resztę dookoła zrobię, ale mniej więcej takie dodatki jak właśnie jakaś lampeczka czy coś w tym stylu, to mniej więcej na bieżąco. Żeby mieć przede wszystkim jakiś taki wzór trochę, coś w tym stylu, taką ideę, jak to robić dalej, w sensie, żeby pasowało jedno do drugiego, bo zaraz wyjdzie, że tutaj zrobię coś, tam zrobię coś innego i będzie z tego w sumie jedno wielkie nic. W ogóle temu świerkowi to tu może za mało miejsca i on tak nie chce rosnąć, to miałoby sens. Swoją drogą wiem, co mi nie pasowało w tym jeziorku. Ja zapomniałem podwyższyć poziom wody. Nie wiem, jak na to patrzyłem i tego nie widziałem, ale no okej, w sensie ten poziom będzie tutaj, tak czy siak. Tutaj jak jest to podwyższenie terenu, oczywiście go nie będzie, no bo będzie mi zalewało teren. No i nie o to chodzi, żeby maksymalnie podwyższać ten poziom, ale no jakoś tak mi to wypadło kompletnie z głowy, nie wiedzieć czemu. Okej, trochę ta beczka tutaj zatonie, ale no trudno. Może będzie robiło to jeszcze lepszy efekt. Dobra, w miarę chyba równo. O, już drzewo mi nawet wyrosło, fajnie, to jeszcze tylko to. Chociaż tutaj chyba coś mi się jakoś krzywo odbija i słyszę szum wody. Tu gdzieś, no. Tak, tutaj jest jakaś nierówność. Jak to teraz wyrównać? Czemu to się w ogóle nie wyrównało? A, w tej dziurze tutaj zrobił się taki lej śmieszny, no dobra. Ciekawe, czy to pomoże, bo w przepływie to nie działało. O, chyba dało radę, no. Nie ma już tutaj żadnego prześwitu. No i super, no to wszystko ładnie wyrównane. No i od razu to jakoś lepiej wygląda, no. Dobra, ale te drzewo powinno już urosnąć. Coś oszukana ta zima, nie powiem. Tam w ogóle śnieg. No trudno będą mieli w tej dzielnicy trochę śniegu na zimę. Dobra, mniej więcej wyznaczyłem sobie jakąś taką ścieżkę na razie z twardej ziemi, później to będę jakoś teksturował, no ale nie ma na razie co, także potrzebuję
potrzebuję tylko szkicu. No i taką ścieżkę chyba na 3 ogólnie zrobię wszędzie. No gdzieś może na 2, jak takie będą jakieś załuki czy coś w tym stylu. I tutaj chyba posadziłbym w ogóle pierwsze te duże drzewo, tak mi się wydaje. To będzie chyba dobre miejsce, tylko ja bym je chyba chciał jakoś tak w tym miejscu. No zaraz to wyrośnie na tobie drzewo i będziesz miał. W sumie to by było ciekawe. Nie no, chodź tutaj, chodź, stań. Może wyrośnie, fajnie będzie, mówię ci. Ale dobra, mniejsza o niego, tak czy siak. No tutaj jakoś by to tak pasowało. Tutaj takie pierwsze duże drzewo. Tutaj w ogóle to ja bym zrobił jeszcze poziom wyżej. Fajnie mogłoby to wyglądać, no. W sensie coś w tym stylu, nie? I to mogłoby być ciekawe. I tutaj może bym poprowadził jakąś dróżkę do jakiejś chatki, czy coś w tym stylu, takiej pierwszej. Nie byłoby to głupie, nie? Jakaś taka tutaj, powiedzmy... Właśnie, tylko jak to ja chcę chatę? No tak, najlepiej, jeszcze niech pada. Może to burza w ogóle, ojoj. Nie, to nie burza. Dobra, uratowani. Tak czy siak, tutaj może też jakąś taką ścieżkę wtedy i jakąś pierwszą chatę, tylko jaką ja bym chciał mieć chatę? Ile ja bym terenu potrzebował w ogóle? Dobra, to na razie tylko zrobię taki mały kawałek tego terenu. Zasadzę tu jeszcze jakieś jedno drzewo, może też małe, żeby tak na przemian trochę szło. Duże, małe, coś w tym stylu. Nie wiem, ale później będę zastanawiał się dopiero nad tym, jaką tutaj chatę postawić, bo widzi mi się chyba jakaś taka mniejsza chatka tutaj. Ale jeszcze nie wiem, zobaczę. Dobra, wyrosło mi już to duże drzewo i jak ono wygląda? Czy ja takie chcę? Pokombinowałbym chyba jeszcze, żeby tutaj chociaż od połowy mniej więcej było zielone, nie? Coś w tym stylu. Chyba tak zrobię. Najwyżej to stanę na czymś. W końcu mogę sadzić tego drzewa tyle, ile wlezie i będę przy okazji miał materiały. Ale tak, poprawiłem już trochę ścieżkę i wiem mniej więcej, ile zajmie mi pierwszy dom. Tutaj zrobiłbym taki dom trochę zwyczajny, bo dalej mam w planach takie domki z takim dachem praktycznie do ziemi. Coś w tym stylu. Ale tutaj zrobiłbym jeszcze jeden taki normalny domek, żeby trochę mieszać i takie domki, żeby nie było, że wszystkie na jedno kopyto, tylko żeby były właśnie różne. No i pierwszy na pewno na długość będzie 9 kratek mniej więcej, jakoś tak to sobie widzę, na szerokość chyba 6. Tutaj gdzieś byłaby ścieżka do wejścia, taka podwójna powiedzmy, więc zacząłbym chyba gdzieś... właśnie, tutaj bym jeszcze chciał jedno chyba drzewo, tak mi się wydaje, tu gdzieś, nie? Czy nie, bo to będzie mi na ścieżkę nachodzić, tutaj może... Tak, wydaje mi się, że tak będzie po prostu lepiej, no. Więc tutaj chyba gdzieś zacząłbym ten dom. Czy ja mam jakiś materiał? Mam, to sporo. Tutaj gdzieś, o, w tym miejscu, tak. Albo dla bezpieczeństwa zrobię go kratkę w tę stronę. No tak, bo ja bym chciał jeszcze taką w sumie werandę, coś w tym stylu. No i chciałbym trochę tekstury nadać, więc tutaj musi być jedna kratka. Tutaj na razie wstępnie załóżmy, że szłoby to tak, z tą werandą. Boże, jeszcze nigdy w życiu w taki sposób dziwnie domu nie budowałem. Ziemi jeszcze nie mam, a już dom buduję, no nieźle. Powiedzmy tutaj na 3, dobra, ja tej ziemi tutaj sobie dorobię w ten oto sposób. I teraz tak, tu i tu potrzebuję ziemi, bo ja sobie wejście widzę z boku. Miałoby to sens? Czy nie miałoby to sensu? Czyli tu gdzieś byłoby wejście, no. Wejście zrobię na jedną kratkę, czyli tutaj gdzieś postawiłbym płotek. O, w ten oto sposób. Tu bym zrobił jeszcze jedno to i wtedy tutaj gdzieś wypadałoby postawić filar. O, w ten oto sposób. I tak byśmy zaczęli w sumie. Od takiego oto domku tutaj, czyli wychodziłby sobie od razu do jeziorka i fajnie, bo te z daszkiem domki nie chcę chyba robić na wzniesieniach. Ja bym chciał robić jednak w dołkach, że tak to ujmę, bo wtedy nada to trochę więcej takiej tekstury trójwymiarowej, a tak no to po prostu to by było przedłużenie jakiegoś pagórka, więc mogłoby to dziwnie w sumie wyglądać. Zastanawiam się nad użyciem dębu do ścian, ale trochę boję się, że to może wyglądać jak tamte domki. Chociaż tutaj nie planuję kory zdzierać z pni, także powinno to się różnić, ale nie wiem. Albo może ze świerkiem w środku? Nie mam zielonego pojęcia, jeżeli mam być szczery, naprawdę. Okej, ale takiego świerka z pojedynczego to się nie spodziewałem, jeżeli mam być szczery. Taki w sumie dość duży wyrósł. Ale okej, zostawię go, fajny jest, podoba mi się. No jak tak teraz na to patrzę, to dziwnie to wygląda. Tu jakiś kawałek domku, tu jakiś kawałek terenu. No ale cóż, od czegoś trzeba zacząć.
Trochę mnie poniosło i włączył mi się tryb takiego budowania na automacie, aż mnie wyłączyło w sumie na chwilę, z rzeczywistości oczywiście, i tak patrzę teraz, co ja stworzyłem i bardzo mi się to podoba przede wszystkim. Tą chatę jeszcze później udekoruję jakoś, no to już będę robił gdzieś tam na koniec, teraz nie będę się tym zajmował, teraz zajmuję się przede wszystkim jakimś takim większym szkicem tego terenu, żeby mniej więcej wiedzieć, jak to ma wyglądać, i na razie no bardzo fajnie to wygląda, w sensie te górki tak nawet naturalnie wyglądają, nie powiem, w sensie fajnie to wszystko tutaj pasuje do siebie, oczywiście porośnięte tymi drzewami dookoła, a ta chatka wygląda no mniej więcej tak, jest ona taka malutka, powiedzmy jeszcze nawet nieskończona, dach ma smchu, także fajnie to wygląda tam na górze, no jakaś taka ścieżka za dom i w sumie tyle, nie wiem co tutaj zrobię, coś jeszcze tam dodam na pewno, no i jakiś taki komin prosty, nie za duży, nie za mały, tak żeby po prostu był, no i tutaj dookoła też już ten teren jakoś tak zrobiłem, fajnie to naturalnie tak wygląda trochę, przynajmniej tak się starałem to zrobić i mam nadzieję, że tak to wygląda. Ten świerk w ogóle kolosalny wyrósł, ale no już go zostawiłem, czemu nie, tylko lampkę musiałem tu postawić, bo ciemno tam było jak nie wiem co. Ten tutaj w ogóle mi ziemię obrósł, ale też to w sumie zostawiłem, bo czemu nie, jest spoko, no gęsto tutaj akurat z tej strony, co jest trochę śmieszne, bo tutaj zrobiłem balkonik, także no jak ktoś tam będzie chciał coś zobaczyć, to za dużo nie zobaczy. Tutaj na razie się zatrzymałem, nie wiem co dalej tutaj, na razie tutaj zostawiłem tą przestrzeń, tu czekam na tego świerka dalej, w sensie już dwa mi wyrosły, nie wiem czy to przez tą lampę, czy co, ale no dwa mi wyrosły i były brzydkie totalnie, więc posadziłem kolejnego, ale no tutaj fajnie to Boże, nie, ten świerk nie, on nie może tam być, tak, nie, to już chyba 4. albo 5. raz go będę tam sadził i w ogóle zauważyłem, że niepotrzebnie robiłem sobie tą ścieżkę w niektórych momentach, taką szkicowaną na razie, bo jak rosną mi te świerki duże, to mi tą twardą ziemię zamieniają w tą bielicę całą, no i tracę materiały niepotrzebnie, ale tutaj, no naprawdę świetnie to wygląda. Podoba mi się, jakieś takie płotki, jakieś takie dodatki, oczywiście tu dekoracji to będzie jeszcze, ale nie tak za dużo, żeby to jednak było dalej takie leśne, ale na razie no muszę wiedzieć jak to wygląda. Tutaj zrobiłem trochę takiego płaskiego terenu, czemu by nie, tutaj też coś jeszcze chyba dostawię, bo taka pusta przestrzeń się zrobiła. O, ten w końcu ładnie wyrósł, więc może być, tu będzie ścieżka dalej, do tamtego jeziorka. No i tutaj jak się tak człowiek przechadza, no to naprawdę fajnie, tu jakiś płotek, coś tu można zerknąć, tu jakieś drzewa zarośnięte, tu jakaś kolejna ścieżka, tu będzie latarenka jeszcze, tu też jakiś taki płotek, bym powiedział nawet takie widokowe, coś w tym stylu. No i ten świerk, no nie, no to nie może tak stać, no brzydki jest totalnie, muszę posadzić sobie nowego, bo to nie może tak być, to musi być idealnie. O, i ten nawet fajnie wyrósł, nie wiem czy on tu już był, czy nie, nawet nie pamiętam w sumie już, które świerki sadziłem, które nie. Tego tak zostawiłem, niech będzie, tam posadzę jednego świerka i będzie okej, w sensie małego świerka i powinno być git. Tutaj już obok mam takiego wielkiego, w ogóle to jest chyba największy jaki wyrósł, tak mi się wydaje, chociaż jeszcze tamten jest taki wysoki, ale tutaj zacząłem już kolejny domek mniej więcej i nie wiem czy ja się w ogóle zmieszczę z tym domkiem, no tak się na razie zatrzymałem, bo tutaj planuję taki dach do samej ziemi, a z tej strony będzie dach taki powiedzmy trochę odstający od góry, ale też taki bardzo niski, na takiej zasadzie. No i on też będzie tutaj na górze miał mech, czyli wszystkie te domki postaram się zrobić tak, żeby miały zamiast dachu takiego drewnianego albo kamiennego, to żeby miały właśnie mech. No i powiem szczerze, zaczyna to naprawdę świetnie w ogóle wyglądać. Nie sądziłem, że tak się da w ogóle, ale jakoś się udało. Oczywiście mogły być jakieś większe górki, jakieś takie ładniejsze, jakieś takie bardziej wystylizowane na takie bardziej naturalne, a nie takie ale wydaje mi się, że jakoś to się udało. No i Jezu, ten zakątek tutaj przy zachodzie słońca, no świetnie to wygląda, naprawdę, bardzo ładnie. I wyobrazić sobie, że wychodzę z tej chaty tutaj i mam taki oto widok, no. Przecież tam pewnie będą drzewa, ale to może między drzewami będą jakieś takie promienie słońca, coś w tym stylu, no. To by musiały być wtedy takie te trochę wyższe świerki. Świetnie to wygląda, naprawdę. No ale dobra, nie ma co podziwiać póki co, bo wstał nowy dzień i trzeba w końcu dokończyć ten dom, żeby on tu jakoś wyglądał i żeby w ogóle się zmieścił. W ogóle pomyślałem, że domy będą różne, czyli będą takie oświerkowe na przykład i takie te właśnie z tym takim dębem ociosanym. Chociaż tamto jeszcze mam pomysł tak wyteksturować deskami dębowymi, ale tym się będę później zajmował. Na razie to tak tylko wstępnie sobie to jakoś dekoruję,
żeby to wyglądało. No i teraz tak, tu na pewno chciałbym mieć ten daszek na ścianę nad drzwiami. Ja nie wiem, czy tutaj już bym nie chciał schodzić, bo teraz tak, tutaj ja bym chciał jeszcze jedno chyba w górę, coś w tym stylu i tutaj pociągnąć schodek? Nie, a może do góry nogami schodek? Dobrze by to wyglądało? Fajnie? Może tak, no. Byłoby to wtedy takie niestandardowe, nie? Takie dziwne po prostu. No, nie głupie, tylko teraz tak. Tutaj to ja bym widział chyba... co ja bym tutaj... O, i o takiego świerka mi chodziło. No w końcu, tak, pięknie, o to chodziło. Dobra, będę mógł tutaj w końcu ścieżkę poprowadzić. I tu kolejną. Boże, tak, piękny świerk, dziękuję. Ale wracając do tego dachu, właśnie zatrzymałem się na tym fragmencie, bo tak, tutaj poszło sprawnie, ale tutaj chciałem właśnie ten schodek zrobić, żeby było trochę podobnie jak tutaj, ale bym musiał jeszcze bardziej podwyższyć wtedy cały dach. Czego nie chcę robić, bo to będzie już za wysokie, a to miał być taki dość mały domek. No i te miejsce, w którym ja chcę schodzić, to jest też dobre pytanie, ale może ja sobie tutaj najpierw oznaczę to. Ja muszę to trochę inaczej tutaj zrobić, w sensie tu muszę najpierw sobie oznaczyć, że jest dach, tak? Będzie podwójny i tutaj też. I teraz dopiero mogę myśleć nad tym, żeby tutaj cokolwiek robić. Tutaj nad drzwiami bym chyba widział taki środek tego dachu, takie powiedzmy wykończenie, tylko teraz pytanie, czy jak ja zrobię jakiś taki wyższy środek, to czy to tutaj będzie miało sens? Bo teraz tak, tutaj załóżmy zrobiłbym... O, gdzie są moje półpłytki w ogóle? Tu bym wtedy zrobił tak i załóżmy tak. Czy to będzie miało sens? Czy ja się tu zmieszczę w ogóle? Wow! Ej, no co wy tu robicie? Boże święty. Dobra, ja ich po prostu tak szybciej pozabijam. Czemu by nie? Bo nie chce mi się do nich strzelać. Spadła. No, sio stąd, sio. Coś tu jeszcze do mnie mierzyło, czy nie? Czy mi się wydaje? Chociaż nie powiem, trochę wyglądowo pasowali do tego tutaj jeziorka ze świerku. Dobra, ale wracając do tego. No, coś mi się tu nie spina. Ja chyba wiem co, nie, to tego tutaj na środku nie może być. Ja chyba mam na to pomysł, tak. Bo ja chciałem, żeby tamta strona dachu była trochę dłuższa, bo ona będzie do ziemi, a ta tutaj krótsza. W ogóle ten łuk sobie ściągnę, bo za szybko. Więc to bym przesunął tutaj, w ten sposób, no. W sensie, ja w ogóle mam w planach budowanie tych domów takich nieperfekcyjnych, bo będą takie niestandardowe rzeczy, ale taką mam wizję na to, tylko to bym właśnie przesunął te drzwi tutaj bardziej. Czyli wtedy załóżmy, że tu bym zrobił drzwi, tak, to by było git i już tutaj zacząłbym schodzić w ogóle z tym dachem. Nie byłoby to głupie, czyli tu bym już tak schodził, tak, w sensie muszę sobie to rozrysować, tak. Teraz czy ma to sens? Tutaj sobie muszę gdzieś stanąć. Nie tutaj, na tym pomoście może będzie lepiej to widać. W sumie tutaj to praktycznie w sam raz, nie powiem, no tą górę to będzie trzeba poprawić, to wiadomo, ale no miałoby to sens, miało. To nawet drzwi można by było zrobić gdzieś tutaj po środku, jak jest ten taki filar właśnie. Nawet podwójne w sumie. Chociaż nie, podwójne tutaj w ogóle nigdzie nie będą pasowały do żadnych domów, ani nic. Więc tutaj teoretycznie można by było strzelić drzwi. Te filary to się postawi gdzieś indziej po prostu. Tu bym mógł wrócić do pomysłu z oknem. Wtedy tutaj tak. To bym tutaj zamurował. O, nawet okno bym tutaj zmieścił jeszcze jedno, ale kozak. W sumie to te filary tutaj mogłyby zostać. No, nie głupie, ale fajnie. Coś z tego wyszło, nieźle. Tylko tutaj teraz muszę poprawić na górze. Dobra, chyba coś z tego wyczarowałem, no. To teraz wygląda fajnie. W sensie ten świerk trochę za mało się odróżnia, ale spoko. Może by ściany zrobić z tego świerku, z pnia świerku? Może? Nie, no dobra, doda się jakieś szczegóły i powinno być okej. W ogóle tutaj to będzie można tak przejść sobie tą ścieżką i komuś po dachu wchodzić normalnie i przejść tutaj i tu. Ej, fajne nawet, no. A, wiem co, tutaj jakiegoś schodka mi brakuje takiego w którymś miejscu. Gdzie mógłbym sobie na to pozwolić w sumie? Gdzieś by to musiało być na przykład w tym miejscu tutaj? Tylko czy ja tak chcę w ogóle? A może to też obrócić w tę stronę? Ej, gdzie jest ten pienik? Czemu tu nie ma drewna? W ten sposób, no. W sensie, o, tak śmiesznie by to wyglądało w sumie. Nie, jednak nie, bo to mi nie pasuje do góry, więc to nie. To był głupi pomysł. Tak będzie lepiej. I w sumie bez tego schodka tam kompletnie, no, bo on jakoś tak dziwnie wyglądał. Tutaj mogę go zostawić jedynie. A, okej, bo ja tu planowałem takie wykończenie na jedną kratkę w górę w ogóle, ale dobra, tam po co mi to?
No, bez sensu, tak. Zostanie tak, jak jest teraz. O, i będzie git. Dobra, to tylko ten proces teraz powtórzyć po drugiej stronie i będzie fajnie. No i pięknie wyszło, fajnie. To teraz jeszcze tylko mech gdzieś muszę swój znaleźć i zrobić dach. Ciekawe, czy tam to się wszystko fajnie poukłada, jeżeli chodzi właśnie o ten... No, co jest? Co oni tu robią? No, Jezu, już kolejny raz? Dosłownie chwila minęła. Co jest z wami nie tak? Dobra, to co? Bawimy się, nie? I jakie duże patrole w ogóle przychodzą, to też takie, bym powiedział, niebezpieczne. Skąd oni się tu w ogóle biorą? Oni stamtąd gdzieś przychodzą? Czy oni tutaj gdzieś przypływają? Chociaż no, nie mają jak tu nawet wejść. Strasznie dziwne, ale no drugi patrol w takiej krótkiej chwili? W ogóle to jeszcze muszę pamiętać o tym, żeby gdzieś dodać te kamienie takie z mchu i z bruku zwykłego, tak jak były w tamtym biomie właśnie świerkowym, tylko to też chyba na koniec sobie zostawię. Na razie nie chcę chyba tego robić nigdzie. Dobra, ale zaczynając od dachu, połóżmy sobie najpierw te pełne bloki może. Tu bym chyba zrobił tak, że dodałbym to i na to dodałbym to. Nie? Nie głupie. Aha, jak zwykle musiało się skończyć. Dobra, i teraz tutaj i... No i właśnie, teraz się zastanawiam, co z tymi. Ja bym tutaj chyba jednak widział to w ten sposób, nie? Na takiej zasadzie, że ten by się tutaj trochę chował, o tak, chociaż to wtedy... dziwne trochę, nie? Bo to powinno jednak iść tak schodkowo, czyli powiedzmy to tutaj wyburzyć w ten oto sposób i tu na przykład... w ten sposób musiałoby iść, nie? Żeby to miało ręce i nogi, chociaż to mi tutaj wtedy nie robi żadnej różnicy, ale no dobra, powiedzmy, że zrobiłbym tak i... i teraz co? I teraz jest bez sensu, totalnie już, bo tutaj nie będzie schodku. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu... może dobra, spróbuję może najpierw po prostu, tak jak to myślałem na początku, czyli tutaj byłyby te proste po prostu, no tak, ma to sens, tak. W sensie w ten oto sposób, nie? Że tutaj byłoby to, tu byłoby tak, że tutaj byłoby podwójne i tyle po prostu. I wtedy może miałoby to większy sens, nie? Że nie byłoby takie jednak schodkowe, ciągłe, tylko jednak takie gdzieś płaskie, gdzieś jeden schodek, coś w tym stylu. Tylko właśnie mech mi się skończył. Dobra, tutaj na razie postawię pochodnie, żeby nic się nie pojawiło, a ja idę w takim razie nakopać mchu. Dobra, mech mam i wpadłem jeszcze na jeden pomysł odnośnie tego dachu, czyli zasadzę tutaj trawę, bo czemu nie? W sensie może to fajnie wyglądać, nie? I dodać takiej tekstury w sumie temu miejscu, tylko teraz tak, powiedzmy, że tutaj przy tych takich właśnie zasłoniętych, albo może w ogóle tak jakoś w ten sposób, nie? Że różnie po prostu, gdzieś tu na przykład. Ej, fajnie to wygląda. Czy ja chcę taki krzaczek do tego? Może, tak? Krzaczek? Czy krzaczek ma sens, czy tylko sama trawa? W ogóle to już ciemno, zaraz mnie coś tu napadnie znowu. Nie, no spoko to wygląda, tylko następnym razem, w sensie na pewno jeszcze jakiś taki jeden dom podobny wybuduję, ale następnym razem trochę większy. W sensie na długość tutaj, na szerokość. Na długość? Szerokość? W sumie? Nie wiem. Nie no, na szerokość to w tę stronę, a długość to tam, nie? Nieważne, idę ścinać trawę, bo teraz to mi trawy zabrakło. Ale czy to jakoś wygląda właśnie tak z daleka? Nie no, fajnie, tylko tutaj będzie trzeba coś pododawać, bo to tak jedna wielka taka papka w sumie. Tak to wygląda. Nabrało to naprawdę świetnego wyglądu, jeżeli chodzi o całą tą okolicę, całe te oczko takie wodne tutaj. Zastanawiam się jeszcze, czy tutaj nie poprowadzić takiej rzeczki łączącej te wszystkie takie zbiorniki wodne, te takie oczka, bo miałbym pomysł na to, żeby tutaj to poprowadzić w tę stronę, tutaj potem to połączyć, a tutaj nad tą rzeczką zrobić taki mostek. Mogłoby to naprawdę fajnie wyglądać. Ale to pytanie przede wszystkim do mieszkańców. Czy taka rzeczka miałaby w ogóle tutaj sens? Tak czy siak, te drzewa też tutaj robią naprawdę świetną robotę, jeżeli chodzi o cały wygląd tego terenu. Tak się zastanawiam jeszcze, wracając do tego domku tutaj, ja chyba tutaj zastosuję trochę takich ociosanych pni tego świerku do tekstury. Mogłoby to naprawdę fajnie wyglądać. Czekam jeszcze na parę świerków, żeby tutaj wyrosło, no i będę musiał się zabrać za
za kolejne oczka wodne tak naprawdę. I na razie to chyba tutaj w ogóle zostawię. Nie będę tego tutaj na razie ruszał. Zajmę się tamtymi oczkami właśnie. No bo jeżeli pomysł na taką rzeczkę w sumie małą, takie połączenie tych oczek okaże się fajnym pomysłem, no to będę chciał to poprowadzić. Tak czy siak, na ten moment idę pozbierać resztę materiałów na dalszą budowę, no i przejdę do kolejnych etapów tej całej dzielnicy świerkowej.